Nazywam się Ola Kinstler, jestem współzałożycielką pracowni jogi Yoga Mudra. Na co dzień zajmuję się właśnie poprzez jogę z pracą z kobietami na każdym etapie ich życia. Od regulacji cyklu, przez pracę w czasie menstruacji, w okresie menopauzy, a także w czasie ciąży i po porodzie. Joga w czasie miesiączki może być bardzo dobrym narzędziem do zniesienia bólu, rozluźnienia napięcia w dole brzucha. Jest też bardzo takim dobrym sposobem na to, żeby rozluźnić całe ciało, nie tylko w brzuchu, ale też w ramionach, w barkach, czasami pojawiające się napięcia w dole pleców czy bóle głowy, więc ja bardzo zachęcam do praktyki. Oczywiście ona jest inna i są specjalne asany, które przeznaczone są na ten czas. Są też takie, których nie wykonuje się w czasie menstruacji, ale bardzo zachęcam, aby również w czasie miesiączki ćwiczyć. Joga w życiu kobiety może być wspaniałym narzędziem do tego, żeby zachować zdrowie, żeby wykorzystywać ją na każdym etapie życia do rozluźnienia, ale też takiego właśnie wspierania swojej kobiecości. Kobieta może ćwiczyć w zgodzie z cyklem, czyli w czasie miesiączki może praktykować w taki sposób, żeby rozluźnić się, napełnić energię, ten czas poświęcić na pozycje bardziej regenerujące, relaksujące, nie tylko znoszące ból, ale właśnie takie dające energię na cały miesiąc. W innym etapie cyklu może to być praktyka bardziej dynamiczna, taka, która właśnie wydatkuje energię. Czas menstruacji to jest czas, kiedy możemy naładowywać się dobrą energią i relaksować całe ciało. W czasie jogi asany, które wykonujemy podczas menstruacji, to są takie, w których nie napina się brzucha, więc nie wykonuje się żadnych pozycji, które ściskają, napinają, w jakiś sposób mogą wpływać na zwiększenie bólu brzucha. Wykonuje się pozycje, które bardziej otwierają, rozluźniają podbrzusze. Duży nacisk kładziony jest na oddech, który właśnie nie kończy się w linii klatki piersiowej, ale wchodzi do brzucha i do podbrzusza. I ta przepona ma masować nam przestrzeń podbrzusza i całego brzucha. Są asany, których się w czasie praktyki w ogóle nie wykonuje. To są pozycje odwrócone na przykład, czyli w czasie menstruacji na chwilę przerywamy tą formę praktyki. A to, na czym myślę, że najbardziej można się skupić, to są pozycje, w których rozluźniamy biodra, to są duże rozkroki, to są pozycje, gdzie jesteśmy właśnie w takim pasywnym wygięciu lekkim do tyłu, gdzie możemy otworzyć klatkę piersiową, poczuć tą cyrkulację powietrza przechodzącą przez klatkę do brzucha. To są pozycje, w których wyciszamy też głowę, umysł, czyli to jest taka część w naszym cyklu, którą ja bardzo doceniam, właśnie po to, żeby dać sobie więcej luzu, więcej regeneracji, więcej relaksu. To nie jest czas na taką intensywną i bardzo dynamiczną praktykę, to jest czas na kumulowanie energii na resztę miesiąca. Nauczone jesteśmy jako kobiety, żeby oddychać szczytem klatki piersiowej i mieć spięty, płaski brzuch. Naturalne i zdrowe jest rozluźnienie w dole brzucha, a zwłaszcza w okresie menstruacji, żeby ten oddech spokojnie spływał do brzucha, żeby on był lekko wypięty, luźny, miękki. Więc takim, myślę, najważniejszym aspektem, który warto wziąć sobie do serca w czasie praktyki jogi, właśnie w okresie menstruacji, to jest oddech głęboko do brzucha. To jest oddech, który porusza brzuchem, podbrzuszem, który spokojnie daje temu brzuchowi być powiększonym, rozluźnionym, gdzie ten wdech wypełnia brzuch,
i on mocniej wystaje, wydech rozluźniaj. I taki rytm jest jak najbardziej naturalny, niezaburzony, można spokojnie do niego wrócić. Taką kluczową pozycją, którą można wykonywać sobie nawet tylko ją po prostu, kiedy poczujesz, że tego potrzebujesz, to jest pozycja Supta Baddha Konasana na kocach z wygięciem do tyłu, z poduszkami pod kolanami. To jest wspaniała pozycja, którą można właśnie praktykować, kiedy poczujesz jakiekolwiek napięcie, ból. Ona jest wspaniała zarówno w czasie tego napięcia przedmiesiączkowego, ale idealna również na ból menstruacyjny, który właśnie spina brzuch. To jest pozycja, w której mamy miednicę otwartą, rozluźnioną, jest wygięcie do tyłu, które poszerza tą przestrzeń całego brzucha i oddech naturalnie nie kończy się na linii klatki, tylko wchodzi głębiej. Więc to jest taka pozycja, którą warto sobie zabrać ze sobą. Nie potrzeba dużo sprzętu specjalistycznego. Można po prostu użyć to, co masz dostępne w domu i wykonywać ją tak długo, jak potrzebujesz. Czasem to jest 5-10 minut, czasem dłużej. Skupić się na oddechu, wyciszyć umysł i po prostu w niej sobie pobyć. Chciałabym też zachęcić kobiety, aby w czasie miesiączki dały sobie więcej ciepła, więcej takiego spokoju wewnętrznego, dały sobie czas na więcej relaksu i odpoczynku, zamiast spinać się i iść do przodu.